Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Bliskim Wschodzie, specjalne wydanie, bo podpisano zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem, ale chyba to coś znacznie więcej niż tylko zawieszenie broni. Czy to oznacza w ogóle koniec wojny A z Hezbollahem, B potencjalnej wojny z Iranem? Czy to znaczy szansę na ustabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie? O tym za chwilę porozmawiam z moim ekspertem. Jeśli Państwu podobają się moje rozmowy, uważacie, że są wartościowe, jeśli ich słuchacie, zachęcam do rozważenia wsparcia Układu Otwartego na patronite.pl. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy już to robicie. Dziękuję mecenasom i zachęcam również firmy do współpracy z Układem Otwartym. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Paweł Rakowski, znany Państwu ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam Państwa. Rozmawiamy w środę rano. Został niedawno podpisany i przegłosowany też wcześniej przez rząd Izraela porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelem a Hezbollahem. Ono przewiduje, że bojownicy Hezbollahu zostaną wycofani na północ od rzeki Litanii, że armia libańska przejmie kontrolę nad południowym Libanem i nad kluczowymi przejściami granicznymi i portami. Izrael wycofa swoje siły z regionu i mieszkańcy po obu stronach będą mogli wrócić do swoich domów, zarówno w Izraelu, jak i w Libanie, a za realizację i monitorowanie warunków zawieszenia ma odpowiadać specjalny komitet kierowany przez Stany Zjednoczone. Więc od razu dwa pytania. Po pierwsze, czy to oznacza koniec wojny z Hezbollahem? No i czy to oznacza coś więcej? To oznacza to, że widmo wojny regionalnej, które częściowo nam się realizowało, tak? No bo przypominam, że przecież były ataki rakietowe z Iranu i te ataki rakietowe z Iranu to było, przypomnę, że były po tym, jak Izrael uderzył w konsulat irański w Damaszku. Konsulat irański w Damaszku to było takie centrum dowodzenia, jeśli chodzi właśnie o Hezbollah i jeśli chodzi o cały ten odcinek tych wszystkich milicji irańskich na tym odcinku. No i kolejny atak rakietowy był po zabójstwie Hassana Nasrallaha, czyli przywódcy Hezbollahu. Tak więc te dwa momenty, przy których cały się drżał, no to były spowodowane tym, że wojna pomiędzy Izraelem i Hezbollahem to była wojna proxy de facto, bo to była wojna proxy z Iranem, czyli że jeżeli nam schodzi już ten najpoważniejszy aktor, jeśli chodzi o tych, no bo Hezbollah wykazał to, że jest po prostu najsilniejszym tutaj tym aktorem, jeśli chodzi o Lewant, jeśli chodzi o Bliski Wschód, który graniczy z Izraelem. No jak to już nam schodzi z wojny, to już mamy taką sytuację, że przynajmniej najbliższe kilka miesięcy, to tak trzeba mówić, najbliższe kilka miesięcy, no to będzie po prostu kwestia mocno deeskalacyjna i będzie kwestia dialogu. Znaczy dialogu przede wszystkim z Teheranem, ale to jest troszeczkę inny temat, o którym sobie pewnie powiem później. Na tą chwilę istotne jest to, że te widmo tej wojny regionalnej nam odchodzi. To znaczy zawsze było to ryzyko, że dojdzie do kolejnego wydarzenia, które po prostu będzie inicjowało kolejną rundę, no bo tak trzeba to o tym mówić, tak, o kolejną rundę jakichś ciosów, wymiany tutaj irańskiego zaangażowania. Tam, gdzie się Iran angażuje, tam już jest po prostu kwestia globalna. Tak więc wojna, która nam wybuchła 7 października, która następnego dnia, 8 października nam się stała troszeczkę tak jakby regionalną wojną, no zwija się i to jest bardzo, ale to bardzo dobre. Tutaj akurat wymieniłeś te różne punkty odnośnie realizacji tego teraz postanowienia, ponieważ dyskusje, kto wygrał tą wojnę, będą teraz toczyły się przez kolejne dekady i to jest normalne, no bo trzeba mieć tutaj na uwadze to, że
te zawieszenie broni, które weszło w życie dzisiaj, ono jest tylko i wyłącznie przerwą przed kolejnym starciem, tak? To jest takie było fatum wisiało nad Libanem, w ogóle nad Bliskim Wschodem, że kiedyś ta wojna, trzecia wojna libańska wybuchnie i ona będzie straszna. Ona wybuchła i ona była straszna, ale dzięki Bogu skończyliśmy tą wojnę. Teraz jest, co najmniej ja podejrzewam, że jest kolejna dekada, ponad dekada będzie na tym odcinku spokoju, a to dlatego, że ostatnio się domyśliłem bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ w związku z tym, że wielki sport wszedł na Bliski Wschód i on też zaczyna regulować troszeczkę tutaj wydarzenia, to znaczy mieliśmy mundial Wielki w Katarze. sport, powiedziałeś? Sport, tak, Aha. no bo mieliśmy mundial w Katarze i ta wojna wybuchła po tym mundialu, a teraz Bliski Wschód szykuje się na wielki mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, plus inne imprezy, które będą się działy w Arabii Saudyjskiej. I ponieważ ta wojna też wykazała, jak te wszystkie różne kraje, odcinki, wydarzenia są ze sobą zintegrowane, dlatego też tutaj pojawiają się komentarze, ale też moim zdaniem to jest taka obserwacja, że po prostu ten ciężar gatunkowy tej wojny i plus te zniszczenia, plus te ciosy, które zostały zadane, no, będą wymagały regeneracji i przegrupowania się. Dlatego też 10 lat może być spokoju. Tak? Ostatnie zawieszenie broni na linii Hezbollah-Izrael trwało 18 lat. I te 18 lat było naprawdę, jeśli chodzi o ten odcinek, było tak spokojne, że ja wiele razy byłem po jednej i po drugiej stronie płotu i pomiędzy, jak jest Liban i Izrael, po obu tych stronach płotu wiele razy byłem, no i było po prostu cisza, spokój, po prostu ptaki tylko nad tym płotem latały. Tak więc to jest bardzo pocieszające, to się wydarzyło. Natomiast Obyś miał rację, bardzo jest mi miło tego słuchać i chciałem, żebyś miał rację. Porozmawiamy o konsekwencjach tego za chwilę, tak? O tym, czy to oznacza potencjalny powrót do dialogu już przyszłego prezydenta Trumpa z Iranem i wpływ taki na globalne sprawy, ale porozmawiajmy jeszcze o samym tym konflikcie, tak? Dlaczego on został zakończony, znaczy co osiągnęły obie strony, czy co stracił Hezbollah, że musiał do tego doprowadzić, dlaczego się na to zgodził, ale zacznijmy od tego, co uzyskał Izrael, znaczy na ile Hezbollah został osłabiony i dlaczego Izrael się na to zdecydował. To znaczy, jeśli chodzi o sprawę zasadniczą, to tak, jest narzucona realizacja rezolucji ONZ 1701. To znaczy, w grę wchodziły dwie rezolucje i jedna z nich zostanie w pewien sposób wykonana, tak? To znaczy rezolucja 1701 to jest rezolucja po poprzedniej wojnie Izraela z Hezbollahem, czyli z 2006 roku, nakazującej tej organizacji wycofanie się z terenów przygranicznych, ponieważ do tej wojny było tak, czyli do tego 7 października zeszłego roku, było tak, że ten obszar przygraniczny, tam nie było państwa, to znaczy tam był Hezbollah. I to oni wszystko kontrolowali i teraz w związku z tym, tą realizacją tego porozumienia, Hezbollah musi się wycofać. I to jest uznawane za jakieś osiągnięcie. Ja tu akurat mówię, jak to jest na papierze, ponieważ jak to będzie wykonane i zrealizowane, to już jest zupełnie co innego, ale przynajmniej dajemy sobie te kilka miesięcy, to jest naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, żeby akurat to jakoś zaczęło być wprowadzane w życie. Izrael też zapewnił sobie prawo do tego, że Izrael w ciągu 60 dni wycofa się z tych fragmentów Libanu, które zajął. Te fragmenty Libanu to jest około od 2 do 3 kilometrów. No to jest jedna z tych przyczyn, dlaczego to zawieszenie broni jest, że Izrael po prostu no, trochę wykazał słabość zachodniego świata. To znaczy ja to obserwuję, ten konflikt z tej optyki, że Izrael tak jakby demonstruje to, że świat zachodni jest technologicznie przeważający, ale jak trzeba wziąć właśnie tych ludzi i po tych górach ich puścić, to zaczynają być problemy. I to jest szerszy
problem tak właściwie, ponieważ Izrael został złapany tą samą pułapkę co Amerykanie w Afganistanie, czy też w Iraku, czyli długi marsz. To znaczy, że ta wojna jeszcze mogła trwać i trwać i trwać i trwać i tak właściwie ten moment, w którym ona się zawiesiła, ona jest dobry, ale też gdyby ta wojna się zawiesiła na przykład wiosną, to by było to samo co teraz, tylko że po prostu pół roku więcej zniszczeń, więc tutaj obie strony osiągnęły tak jakby takie maksimum. To znaczy w chwili obecnej jest to, że Izrael do 60 dni się jeszcze na tych fragmentach tego południowego Libanu tam będzie się znajdował, znaczy ma takie prawo i później, kiedy te południe Libanu zostanie przyjęte przez armię libańską, Izrael sobie też rości prawo do tego, że jak zobaczy, że Hezbollah przechodzi tą rzekę Litani, to ma prawo zaatakować. Znaczy w sensie rakietą ich tam jakoś. No, i to jest o tyle ważne, że zostały wypracowane pewne procedury. Jak one będą wyglądały, to już jest inna historia jak zwykle, ale na papierze wszystko się zgadza. Na papierze obie strony uznają, że wygrały i że jest dobrze. I co jeszcze tutaj mogę dodać? Ważne jest to, że Amerykanie są tutaj. To znaczy, ja przez wiele miesięcy obserwowałem to, że wisiało widmo to, że obok Amerykanów zostaną tam Rosjanie wprowadzeni. Dzięki Bogu udało się tego uniknąć. No i to jest, i wydaje mi się, że jeżeli administracja Bidena przychodzi nam już do historii definitywnie, to jakimś takim plusem na odcinku bliskowschodnim będzie dla historii już osiągnięcie tego porozumienia, ponieważ tutaj akurat muszę też podkreślić, że kiedy wojna w Gazie wybuchła 7 października, to było oczywiste, że ta wojna spowoduje całe regionalne siłowanie się i ona oczywiście spowodowała to, więc często jest tak, że to nie była wojna, którą dało się uniknąć od 7 października. Nie, jej się już nie dało uniknąć od 7 października, ponieważ Gaza była katalizatorem tych wszystkich wydarzeń. No i tak się złożyło, że te wszystkie odcinki poboczne chyba zostaną w jakiś tam sposób już zawieszone i wygaszone, no a sama Gaza nie zostanie wygaszona, bo Właśnie, jest bo troszeczkę... też powiedzmy to jasno, zakończenie, czy jakby tej wojny, która no tak do końca nie wybuchła, tak, regionalnej, ale groźba tej wojny, wielkiej wojny regionalnej została wygaszona, no ale Gaza, wojna w Gazie, wojna z Hamasem dalej trwa. Tak, wojna w Gazie dalej trwa. Ta wojna już jest... czy z Hamasem. No Hamas wczoraj symbolicznie jedną rakietę puścił na Izrael, tak? Czyli, no bo fakty są takie, że jak na samym początku tej wojny tak komentowałem, mówiłem, że z Gazy nic nie wyniknie, a Hezbollah raczej wytrzyma, no to się sprawdziło, to znaczy, no trochę jestem z siebie zadowolony, ale no fakty są takie, że Gaza nie ma rozwiązania, to znaczy na chwilę obecną nie ma w ogóle tematu, kto ma tą gazą zarządzać? To jest ten problem, tak? No bo Izrael nie zgadza się na opcję taką, żeby Hamas dalej wrócił, nie zgadza się też na opcję taką, żeby Gaza się połączyła z autonomią palestyńską, znaczy w sensie z prezydentem Mahmoudem Abbasem. Trzecia opcja żadna nie wychodzi, więc to jest problem. Oczywiście pojawiły się też koncepcje takie, żeby ONZ przejął nad tym kontrolę, ale w związku z aferami związanymi z UNRWA, czyli tą organizacją zajmującą się palestyńskimi uchodźcami, że temat ten w ogóle zszedł. Też się pojawiło o tym, żeby Arabowie się tym zajmowali. Arabowie nie chcą się tym zajmować, więc jest takie zawieszenie, tak? No i też jeszcze jest taka jedna rzecz, ponieważ we wrześniu zginął, tak nie, czy w październiku już zginął Yehia Sinwar, czyli przywódca Hamasu, a Hamas ogłosił, że nowe wybory nowego zarządu Hamasu będą dopiero w marcu, tak? Czyli, że to jest o tyle, to spowodowało wielką
wściekłość na Bliskim Wschodzie, ponieważ jeżeli Donald Trump, ja już tu mówię o tym o czasie od amerykańskich wyborów, tak? Czyli jeżeli Donald Trump 20 stycznia wraca do Białego Domu, to chciał mieć pewne rzeczy uregulowane, tak? No i ten Liban mu się uregulował, dzięki Bogu. Tak najprawdopodobniej Gaza będzie dalej, przynajmniej przez część jego prezydentury, jakimś tematem i on tego chciał uniknąć, no bo to już jak państwo sami obserwując ten konflikt od ponad roku, widzą jaki to jest po prostu temat no, nie do zrealizowania w żaden sposób, tak? To znaczy to jest temat, który po prostu no, komplikuje politykę nie tylko globalną, ale też no, jest bardzo poważnym wyzwaniem i wydaje mi się, że politycy obecnie rządzący, jak i też w ogóle generalnie, no, nie chcą mieć takiego wyzwania, no bo to jest naprawdę bardzo skomplikowany temat. Jeszcze chciałem cię dopytać o te straty Hezbollahu. W jakim stanie jest Hezbollah po tej wojnie? Czy Hezbollah zaliczył historyczny comeback, tak, czyli powrót, ponieważ to, co oni przeszli, czyli te pagery, zlikwidowanie całego dowództwa, Nasrallaha, to jest jedyna armia arabska, która naprawdę pokazała taką totalną siłę i organizację, że to, co oni mówili sami o sobie, to oni nie kłamali. Izrael też o nich, jak ich zawsze chwalił, to też nie kłamał, tak? Teraz to trzeba przyznać to, że ja obserwuję tak jakby też, bo jestem wewnątrz arabski, bardzo duży spór, tak? I na przykład mnie to bardzo często irytuje, jak słyszę różnych arabskich komentatorów, którzy po prostu, no Arabowie mają pewne problemy, jeśli chodzi o, no nigdy im walka z Izraelem nie wychodziła, tak? A jeśli chodzi o konflikt arabsko-izraelski, to Izraelowi nigdy walka z Hezbollahem nie wychodziła. Więc tutaj jeśli chodzi o ten odcinek, no to Hezbollah stracił całe dowództwo. Wedle różnych szacunków stracił od 70 do 80% swojego arsenału, który wynosił 150 000 rakiet różnego zasięgu przed wojną. Izrael wylicza, że zginęło około 3000 Hezbollahu, tak w całości. Sam Hezbollah podaje 1600 coś. Więc to są duże straty, to są bardzo dotkliwy cios dostał. Bo powiedziałeś, pokazał wielki comeback, że to wielka, silna armia, no ale jednak armia, która dzisiaj jest już w szczątkach. Nie, oni by się bronili, ponieważ teraz już mamy ten etap taki, że to Izrael musi wjechać ja czołgami. wiem, żeby się bronili, ale to już nie ma takiego potencjału ofensywnego, jak miał. Nie, ofensywnego nie. To w tym sensie dla Izrael osiągnął swoją celę, zneutralizował Hezbollah. Nie zniszczył go, ale zneutralizował. To jest dobra ocena. To znaczy znowu 2 punkty, ponieważ jeżeli Izrael rozpoczął tą kampanię z hasłem, żeby nie powtórzył się 7 października na tym odcinku, tak, żeby w najbliższych latach nie doszło do ataku lądowego z Hezbollahu na Izrael, to tak, on to osiągnął, ale Izrael nie osiągnął tego, co zawsze, to znaczy nie powstrzymał tego, żeby rakiety na Izrael leciały, ponieważ te rakiety na Izrael cały czas leciały na Hajfę, na Tel Awiw, na lotnisko w Tel Awiwie, to wszystko było, więc znowu tutaj nie ma takiego jednoznacznie kategorycznego oceny. Część celów zrealizował, część celów nie zrealizował. I to jest istotne, no bo to fakty są takie, że Hezbollah no naprawdę wykazał to, że oni naprawdę są odważni i to, co... Przedwczoraj słyszałem komentarze izraelskie i one były naprawdę takie pochwalne dla tej organizacji, no bo to fakty są takie, no bo przeżyli. To jest dla nich najważniejsze, tak, przeżyli to. Z drugiej strony oczywiście oni się teraz cofną o wiele, wiele lat do tyłu, jeśli chodzi o swoje możliwości, ale obserwując ten region, jak i też to, że Iran już zapowiedział odbudowę, czyli że wracamy do tego, do tego, co zawsze, to znaczy, że była jakaś eskalacja, był konflikt i była odbudowa, czyli że to, co Izrael niszczył w dzielnicy Dahija w Bejrucie, no to będzie musiał niszczyć to samo za 15 lat, kiedy dojdzie do tej kolejnej rundy, no bo inaczej się nie da, tak? Czyli że znowu wejdą wielkie pieniądze z Iranu, tam przez jakiś, czy tam przez Katar, odbudują te blokowiska w Bejrucie szyickie, no i tam znowu będą w garażach jakieś rakiety. Czyli tak jakby Ale Izrael... to jest perspektywa potencjalna, bardzo potencjalna i za wiele lat.
Znaczy, no, dekada, tak, no bo to znaczy, no, generalnie konflikty bliskowschodnie trzeba zawsze rundami, tak po prostu tak patrzeć, ale skutki tej wojny są takie, że skutki tej wojny są takie, że ona odracza pewne sprawy, ale nie wyjaśnia, tak. Ja na przykład miałem o to bardzo duże pretensje, znaczy dalej mam o to pretensje, jeśli chodzi o Netanyahu, tak, że albo się nie dało, albo nie było koncepcji do tego, żeby przynajmniej ten temat jednoznacznie i kategorycznie wyjaśnić. Ponieważ sami Libańczycy chcieli, żeby ten temat był wyjaśniony. Ten, czyli który? Hezbollah. A, Hezbollah, okej. Mhm. No bo chodzi o to, że teraz jest wielkie widmo tego, że Hezbollah osłabiony może w pewien sposób spróbować swoich sił, żeby zrobić wojnę domową. Tak? To już jest kolejna, tak jakby kolejny element tej jakiejś politycznej układanki i to jest znowu wielkie ryzyko. Natomiast Izrael też nie niszcząc Hezbollahu, chociaż też nie miał takiego celu za zniszczenie Hezbollahu, no w pewien sposób świat arabski zareagował, to znaczy świat arabski zareagował na pewno nie tak, jakby chciał Netanyahu do tego, to znaczy Arabia Saudyjska i inne kraje arabskie oczekiwały tego, że Izrael w jakiś tam sposób zlikwiduje wspólny problem, tak? No bo wspólny problem to są te milicje, tak? I niestety w tej wojnie okazało się, że po prostu się nie da tego zlikwidować i reakcją krajów arabskich jest jedna rozmowa z Iranem, tak? I to się nam przekłada teraz na kwestię z Waszyngtonem, więc to też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o pewną politykę, to znaczy to, że najprawdopodobniej Donald Trump rozpocznie swoje urzędowanie od próby jakiegoś dialogu z Iranem. To zaraz, jeszcze do tego za sekundkę dojdziemy. Jeszcze chciałem zapytać o tym, jak jest dzisiaj w Libanie, jak jest w Bejrucie. Po pierwsze, jak wygląda miasto Bejrut, czy jak bardzo jest zniszczone, czy jest bardzo zniszczone, czy tylko niewielkie fragmenty i czy to już jest miejsce bezpieczne, czy tam już można latać? Tak, znaczy to jest akurat pewnie duża część z Państwa widziała te zdjęcia samolotów lądujących czy startujących tam na tle różnych płomieni. To wynika z tego, że ta dzielnica szyicka jest przy lotnisku. Natomiast to jest taka prawidłowość bliskowschodnia, że jak jest czas wojny, to jest czas wojny, czas pokoju to jest czas pokoju. Ludzie już wracają do swoich gruzów na południe i też do Bejrutu. Ja teraz władze izraelskie mają problem, bo ostrzegają, żeby Libańczycy nie wracają, ale Libańczyków to w ogóle nie interesuje. Wracają tam do tych swoich wiosek zrujnowanych, więc już się rozpoczyna ten czas odbudowy, czyli spokoju, tak? To jest bardzo ważne. Bejrut, chodzi o to, że Bejrut to jest miasto 2,5 milionowe prawie i ono jest mniejsze Bejrut jest mniejszy niż Warszawa, czyli akurat jest bardziej zbite to wszystko. Nie jest to takie rozległe miasto, tylko jest bardziej zbite. 99,9% uderzeń rakietowych to było w Dahije, czyli w tą dzielnicę stricte podporządkowaną Hezbollahowi i nikt nie ma pretensji o to, że tamte rakiety leciały, no bo tamte rakiety były i tam to jest ich centrum, tak? Tam nie ma żadnych, chyba poza ambasadą Iranu, tam chyba nie ma żadnych innych placówek dyplomatycznych. To jest tak jakby, żeby do Dahii wjechać, to też trzeba mieć jakiś powód, to nie jest takie, tam turysta, przypadkowy człowiek się nie znajdzie tak po Czy prostu. ten Tak? stary Bejrut wygląda mniej więcej niezniszczony? Stary Bejrut wygląda niezniszczony, oczywiście szklarze mają dużo pracy teraz, tak, no bo te siła różnych uderzeń, tak, no to jest szkło. Stary Bejrut też ma o tyle, to w centrum miasta, jak i też promenada nadmorska, to było teren, w którym dużo było uchodźców, to znaczy oni po prostu wyszli ze swojej dzielnicy i tam sobie jakieś namioty robili. Oni już wracają, czyli wszystko wraca do normy. To akurat muszę podkreślić, że ja przez całą tą wojnę podkreślałem, że to jest wojna Izraela z Hezbollahem. Państwo jako Liban tutaj nie ma wiele do rzeczy. Uderzenia były głównie 99% w Hezbollah oraz w sojuszników Hezbollahu. To znaczy też 2 rakiety czy 3 rakiety poszły na jedną wioskę chrześcijańską, gdzie akurat był taki jeden polityk mocno zaangażowany z Hezbollahem. Chyba tam kilka rakiet poszło na Druzów, ale to są naprawdę
bardzo takie niewielkie punkty. No, wojna była skupiona na Hezbollahu i ludzie niezwiązani z Hezbollahem, znaczy inne konfesje niezwiązane z Hezbollahem, tak, chrześcijanie, czy, no to generalnie to nie był, oni tę wojnę oglądali trochę, oczywiście kto nie mieszkał na południu, tak, czy tam blisko tej Dachii, no to wojnę oglądali w internecie, czy w telewizji, czy po prostu słyszeli odgłosy wybuchów, tak, więc to znaczy, no to tak, tak jak już powiedziałem, to technologia, tak, no bo Izrael tak właściwie wykazał całkowitą wyższość zachodniej technologii, tak, też kwestia tych pagerów i tak dalej. Natomiast i to duża część, znaczy, no lotnisko też nie zostało zaatakowane, tak? Czy jako ten punkt w okolicach tej Dachii to też nie zostało zaatakowane. Ja tak już mogę powiedzieć, że jak ktoś z Państwa przyjedzie do Libanu, jak się będzie pytał, gdzie jest ta Dachia, no to jak Państwo będą jechali z lotniska w Bejrucie na północ, na przykład do chrześcijańskiej części Libanu, no to Państwo to przejadą i teraz już będą mogli po prostu widzieć, o co chodzi, no bo wszystko jest zgruzowane, tak? Ja często ludziom nie mówiłem nawet, gdzie są, no bo to też nie była to taka jakaś wielka sprawa, żeby tamtędy przejeżdżać, tak? Natomiast istotne jest to, że może być jakaś próba sanacji libańskiego życia politycznego, tak? No bo jeżeli Hezbollah niestety dalej jest i dalej on będzie tutaj funkcjonował, tak? Strata Nasrallaha jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużym wydarzeniem i to jest już kontekst regionalny, to znaczy, bo wojna wojną, ale kontekst polityczny jest niezwykle ważny, ponieważ to przez kontekst polityczny oni uzyskują swoją potęgę, tak? To znaczy paraliżując państwo, paraliżując aparat państwowy, paraliżując to, że że po prostu te wszystkie dyrektywy międzynarodowe, które były już w przeszłości narzucane, po prostu okazywały się być martwymi, tylko i wyłącznie papierem, tak? To porozmawiajmy jeszcze o tym szerszym kontekście, o Iranie. Dlaczego mówisz, że to jest koniec, przynajmniej na jakiś czas tej regionalnej wojny? Dlaczego Iran nie ma mieć powodów do atakowania Izraela? To znaczy, chodzi o to przede wszystkim, że tak jak już mówiłem wcześniej, te proxy war to jest podstawowa sprawa taka, że cały ten arsenał Hezbollahu, który on był i dalej jest, tak, to on był przygotowany na to, żeby bronić reżimu ajatollahów i programu atomowego w Iranie, tak, bo to jest, tak jak już ta wojna pokazała, Izrael ma bardzo duże problemy, żeby te ostrzały rakietowe likwidować. System Iron Dome zawodzi, Aru zawodzi. W ostatnich kilku tygodniach Hezbollah już od żadnych Katiuszach tam już nie było mowy, tylko po prostu nad tymi balistycznymi rakietami, Cruise i tak dalej. Oczywiście to są irańskie produkty, ale te produkty okazują się być czasami skuteczne, tak więc to też Hezbollah zademonstrował Izraelowi i światu irański arsenał i to jest też podejrzewam, że w Izraelu myślą nad tym bardzo poważnie. To jest jedna rzecz, czyli Iran nie mający tego parasola ochronnego, który sam sobie wybudował na odcinku libańskim, no to nie będzie się awanturował z Izraelem, no bo nie jest wystarczająco chroniony, tak? Musi czekać teraz, tak? Ten arsenał Hezbollahu to był właśnie, to była ta pierwsza linia obrony Iranu i teraz jak ta pierwsza linia się musi przebudowywać i to wszystko lata zajmie, no to oni będą troszeczkę tak jakby wyciszeni. Druga sprawa jest o wiele ważniejsza, to znaczy chodzi o to, że jeżeli przynajmniej na Bliskim Wschodzie uważało się, że Irańczycy kręcili tą administracją Bidena, że Biden chciał rozmawiać z Iranem, a Iran ich tam troszeczkę tak jakby kiwał niemiłosiernie, tak, po prostu ich wkręcał. Tak teraz Donald Trump, przyjście Donalda Trumpa zmienia radykalnie sytuację, ponieważ Donald Trump wbrew różnym obiegowym komentarzom, on
wcale nie musi zacząć swojego urzędowania znaczy ogłasza to, że będzie tak zwana maksymalna presja na Iran, ale już mamy zupełnie inny świat, jeśli chodzi o realia, to znaczy Donald Trump, opuszczając Biały Dom 4 lata temu, zostawiał Iran, który nie był jeszcze zintegrowany z Rosją i z Chinami tak bardzo, jak w chwili obecnej jest. Czyli, że to już są fakty, z którymi trzeba umieć żyć i Amerykanie zliczą na to, że oferując zdjęcie jakiegoś tam embarga z Iranu, ten odstąpi od Rosji i od Chin. I to jest taka nadzieja, którą często Irańczycy właśnie tutaj znaczy jakoś tam sygnalizują, że oni są do tego zdolni. Tak? Ja tu przypomnę, kilka miesięcy temu Javad Zarif, czyli wiceprezydent Iranu, w CNN powiedział, że relacje pomiędzy Iranem i Rosją są tylko i wyłącznie handlowe. To, że po prostu Putin płaci dolarami za drony i rakiety, które kupuje od ajatollahów. Tak więc to był bardzo wyraźny sygnał odnośnie tego, że w jakiś tam sposób Iran jest gotowy do rozmów. Tak? Więc ja tu nie komentuje tych różnych doniesień odnośnie tego, że go chcieli tam zabić, że jakieś plakaty w Teheranie się tam pojawiają. To są sprawy drugorzędne. Ja to mówię o tym realpolitik, tak? Ponieważ Irańczycy za sobą mają Arabów w chwili obecnej, tak? Bodajże miesiąc temu było spotkanie Ligi Krajów Arabskich i Muzułmańskich w Arabii Saudyjskiej i tam jednoznacznie i kategorycznie tam była Turcja, Iran, no i też Pakistan, no i też inne kraje muzułmańskie, no i tam jednoznacznie i kategorycznie Mohammed bin Salman, czyli najbliższy sojusznik, tak się wydaje przynajmniej z poprzedniej kadencji, amerykański, czy przynajmniej Donalda Trumpa w regionie, zasygnalizował to, żeby Amerykanie rozmawiali z Iranem. To, że oni po prostu chcą, żeby był ten dialog, no bo ten dialog tak właściwie deeskaluje region, no i też powoduje to, że coś z niego może wyniknąć, tak? No bo ja tutaj mówię... Co może wyniknąć? Co może chcieć osiągnąć Donald Trump, jeśli zacznie rozmowy z Iranem? Pewnie będzie chciał, no bo on to lubi być takim peacemakerem i człowiekiem, który zaprowadza porządek, więc też wizerunkowo będzie bardzo chciał to pokazać. Co może chcieć osiągnąć i co twoim zdaniem może być realistyczne do osiągnięcia i atrakcyjne dla obu stron? To znaczy Irańczycy idą naprawdę bardzo ostro w chwili obecnej, to znaczy idą coraz mocniej się pojawiają głosy odnośnie tego, że są bardzo blisko do sfinalizowania projektu atomowego. Mhm. I to już pojawiają się naprawdę bardzo różne i bardzo, bardzo rychłe takie te terminy, tak, że tam jeżeli się postarają, to w ciągu tygodnia i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, po prostu nie mam zielonego pojęcia, jaka jest prawda odnośnie tego, ale to sygnalizują i tym mocno niepokoją przede wszystkim opinię publiczną oraz też rynki. Ponieważ my musimy pamiętać o tym, że ta część świata jest stricte związana z rynkami paliwowymi i to zawsze reaguje na jakieś takie różne deklaracje, no bo szczególnie w obecnej sytuacji wojennej. Moim zdaniem Donald Trump zaproponuje coś Iranowi i zaproponuje coś Arabom i zaproponuje coś Izraelowi. Bo to jest podejście biznesowe. To znaczy, żeby każdy coś dostał i żeby w pewien sposób się jakoś zadowolił tym, co może dostać i tym, co ma. To znaczy, jeśli chodzi o Izrael, to no teraz Netanyahu ma pewne problemy, tak? To znaczy istota jest też taka, że jak Donald Trump wygrał wybory, to już jest pewne, że Netanyahu przez kolejne 2 lata raczej dokończy swoją kadencję. Czyli że na przykład Ben Gvir i Smotrich, którzy teraz wyklinają znowu Netanyahu, że zdradził, bo ta decyzja o zawieszeniu broni z Hezbollahem jest bardzo mocno niepopularna. Notabene w izraelskiej polityce, jak i też w samym Libanie, no ale to zostawmy. Więc Netanyahu w pewien sposób, moim zdaniem, tutaj coś dostanie na pewno takiego, żeby dokończyć swoją kadencję, plus jeszcze jakieś tam inne możliwości militarno-polityczne i finansowe. Jeśli chodzi o Iran, to jest sprawa zasadnicza taka, że oni się duszą, oni mają bardzo duże problemy gospodarcze. Oni są skazani wyłącznie na kierunek chiński i
no chcieliby, żeby te surowce ichniejsze trafiały też gdzie indziej, a nie mogą trafiać ani do Europy, ani do Ameryki, ani też do Japonii, ani też po prostu są są zero-rynkowo skazani na Chiny i to ich bardzo naprawdę mocno komplikuje przede wszystkim finanse. No, kwestia finansowa tam jest naprawdę wewnętrznie bardzo zła i to jest zawsze duży problem dla reżimu ajatollahów, więc Trump oferując coś w zamian, żeby po prostu ajatollahowie się od tego projektu atomowego oddalili, plus żeby na przykład, okej, dobra, Hezbollah jest ich, ale żeby na przykład się już odczepili od Hamasu i od sprawy palestyńskiej, to moim zdaniem w Iranie by doszło do tego, że po prostu ta propozycja by została naprawdę bardzo poważnie rozpatrywana. No bo też Amerykanom zależy na tym, żeby ten sojusz Iran, Rosja, Chiny po prostu w pewien sposób rozerwać, a Iran jest najsłabszym ogniwem z tego wszystkiego. Iran, pomijając oczywiście jego różne awantury regionalne, no to w jakiś tam sposób kwestia, znaczy dobra, ja wiem o tym, że już się pojawiły irańskie drony od dawna, tak, na Ukrainie, ale kwestia wojny na Ukrainie dla Iranu jest tak jakby obojętna, to znaczy to nie jest ich sprawa, tak, więc to też pokazuje jednoznacznie troszeczkę to, że oni nie chcą być tak skazani na te towarzystwo bezalternatywnie, no bo to jest największy dla nich dramat, szczególnie dla państwa naftowego, żeby mieć ograniczony rynek zbytu, tak, więc to jest taka bardzo poważna sprawa. A jeśli chodzi o Arabów, to tutaj już wspomniałem odnośnie tego, że te wielkie reformy i wielki mundial, wielkie imprezy sportowe, które są organizowane, no to one potrzebują parasolu ochronnego, a Arabia Saudyjska nie może, znaczy boją się wydawać miliardy dolarów na wielkie imprezy, kiedy mogą być atakowani z Jemenu. Ponieważ to jest kwestia taka, a kwestią rebeliantów Huti kontrolują Irańczycy. Więc dlatego jest ten cały trójkąt, który ma wielkie oczekiwania, jeśli chodzi o Donalda Trumpa. Ja tu pomijam w ogóle Trójkąt, retorykę. czyli Arabowie, Izrael, Iran, tak. No nie chcą się, ale muszą, tak. Cytując klasyka, ale chodzi o to, że po prostu ta administracja musi coś zaproponować. I patrząc po różne nominacje Donalda Trumpa w swojej administracji, no to jest bardzo dużo śladów bliskowschodnich tam. Bardzo dużo śladów, tak? Więc widać, że ten kierunek bliskowschodni dla Trumpa jest ważny i on musi być ważny, no bo tam w najbliższych latach po prostu to jest słaby punkt Ameryki zresztą, tak, no bo to też ta wojna wykazała, że jak Izrael został zaatakowany, no to Amerykanie musieli wszystko inne zostawić, tylko bronić Izraela de facto, tak, więc wydaje mi się, że po prostu ta kadencja będzie jakąś taką próbą uporządkowania pewnych spraw, oczywiście nie długofalowo, tylko tak, jak to w demokracjach, tak, kilkuletnim, tak, ale to już jest wystarczające. No i też kwestia irańska będzie tutaj się zbliżała do jakiegoś wyjaśnienia, no bo Iran też dostał bardzo mocno w tej wojnie. Stracił też dużo oficerów irańskiej gwardii rewolucyjnej, czyli tego swojego aktywu podstawowego, jeśli chodzi o tą zarządzającym konfliktem. Więc tak jak już mówiłem wcześniej, musi być propozycja i tak jak propozycja będzie, to ona zostanie rozpatrzona i ja obserwując komentarze, tylko i wyłącznie komentarze idące tak właściwie odnośnie tej reelekcji Donalda Trumpa, no to widzę pewne nadzieje odnośnie tego, że Trump lepiej będzie tutaj tym wszystkim zarządzał, no bo też znamienne jest to, że cały Bliski Wschód ucieszył się, znaczy poza Iranem, ucieszył się na to, że Donald Trump wraca. To też jest istotne. Mhm. Podsumowując, powiedziałeś, że na początku, że to jest koniec tej rozpoczynającej się regionalnej wojny, że jej nie będzie, że oczywiście pozostaje dalej bardzo brutalny konflikt w Gazie, i którego zakończenia niespecjalnie widać.
jest szansa na ogólną deeskalację w regionie i też duża szansa dla nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych na odegranie dużej roli w uporządkowaniu sytuacji i uspokojeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie. I co jest też ważne, też akurat muszę tu podkreślić, że póki co nie ma Rosji. Tak, no bo już, bo ta wojna też na Bliskim Wschodzie odgrywała się bez Rosji. Był taki jeden element, w którym ta Rosja taki się zaczął pojawiać, to znaczy to było w październiku tego roku, kiedy to znowu kwestia irańskich rakiet się pojawiła, tak, czyli że był atak Iranu na Izraela, później 26 października był izraelski tam odwet w Iranie, to się Putin zaczął kręcić znaczy wokół tego tematu, ale te drzwi dla Putina są jeszcze zamknięte i to znaczy jak mówię, od wielu tygodni mówiło się o tym, że też Rosja może być tym obserwatorem, jeśli chodzi o odcinek południowego Libanu. No bo Rosja już jest de facto obserwatorem i też obserwatorem, ona jest rozgrywającym, jeśli chodzi o odcinek syryjski. No właśnie. Więc I dalej jest. I dalej jest i nikt nie widzi nawet możliwości po prostu, żeby przerwać tą passę, tak, no bo to jest po prostu to jest, ale to już jest wina troszeczkę Obamy, ale to już zostawmy. Natomiast istotne jest to, że przynajmniej ten odcinek tej wojny zakończył się bez telefonu do Putina i być może jeśli chodzi o strefę gazy, to znaczy ja widzę tutaj teraz przed naszą rozmową, tam sobie patrzyłem na różne komenty, no to, że jest jakaś nadzieja odnośnie tego, że te zawieszenie broni z Hezbollahem doprowadzi do tego, że zawieszenie broni z Hamasem dojdzie do skutku. I że też tam nie będzie Rosji, no bo to też jest istotne, żeby ich tam nie było. Znaczy, natomiast ja nie mam wielkiej wiary w to, że kwestia gazy zostanie w jakiś tam sposób zawieszona do marca. To znaczy, bo istota jest zawsze taka sama, to znaczy ktoś musi ten protokół podpisać ze strony Hamasu, a nie ma kierownictwa, tak? To bo oni po śmierci Sinwara ogłosili, że jest 5-osobowy komitet taki KC, tak? I nie ogłaszają tego, który jest tam najważniejszy, więc to jest duży problem i dlatego też Hamas jest usuwany z Kataru, ponieważ Katarczycy, jak i też generalnie inne kraje, które w jakiś tam sposób sympatyzowały z Hamasem, też nie chcą mieć tego Hamasu u siebie 20 stycznia, no bo to jest istota, tak? To bo jeżeli Donald Trump uzna, że biuro Hamasu jest problemem, to może być problem, w sensie dla tych krajów, które goszczą tę organizację. Dobre wiadomości dzisiaj. Miejmy nadzieję, że twoja optymistyczna analiza się sprawdzi. Życzę tego nam wszystkim, a zwłaszcza mieszkańcom Libanu, Izraela. No już wracają, więc będzie można też jeździć do Libanu. Tak, piękny i bardzo ciekawy to kraj. Zapewne jeszcze będziemy wracać do tych spraw. Mam nadzieję, że w takim optymistycznym kontekście. Pawle, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą bardzo poranną rozmowę. Dzięki serdeczne. Układ Otwarty reaguje na to, co się dzieje. Jeśli uważacie Państwo, że warto, jeśli podobała Wam się ta rozmowa, ta analiza i to, co robię, to wspierajcie Układ Otwarty na Patronite. To jest niezwykle ważne. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piszcie też komentarze i subskrybujcie. Dzięki, do zobaczenia.